Dzień dobry. 16 sierpnia, godzina 6 rano, drugie podejście do urlopu. Moi drodzy, nie będę wam ściemniał, bo i tak wiecie po opisie, gdzie jedziemy. Podejście drugie do Bułgarii. Mam nadzieję, że teraz się już uda. Dobra, nie przedłużam. Lecimy się szybko pakować do końca i wreszcie ruszamy na urlop do Bułgarii. Ruszamy znowu do Bułgarii. Znowu. Ale wy to już wiecie. Dzisiejszy film będzie zdecydowanie krótszy, bo umówmy się, większość trasy, jakieś 2/3 widzieliście w zeszłym tygodniu, więc nie ma sensu pokazywać tych samych miejsc ponownie. Jedyne 3 drobne zmiany, jakie zaszły, to: po pierwsze, zmieniamy odrobinę początek i olewamy Brzesko. Z Bochni kierujemy się na Wiśnicz i Limanową, żeby potem pięknymi, krętymi lokalnymi drogami dostać się do Nowego Sącza. Warto było. Wbrew pozorom, czas przejazdu bardzo podobny, ale za to spokój i piękne drogi bezcenne. Po drugie, tym razem już się nie gubimy, no bo przecież znamy tą drogę. A po trzecie, kochani, tym razem dojeżdżamy do celu. Tego dnia pogoda już nie jest taka idealna. Nadal jest ciepło, to fakt, ale niebo cały czas pokrywa warstwa chmur. Niby nie wyglądają deszczowo, ale jednak wprowadzają nerwową atmosferę. Ciuchy przeciwdeszczowe chowamy na sam wierzch. Dodatkowym problemem jest fakt, że podczas fal startu wyjedliśmy wszystko, co mieliśmy przygotowane, a wczoraj było święto, więc nie było jak uzupełnić zapasów. Więc nie dość, że wyjeżdżamy trochę później niż poprzednio, to jeszcze po drodze musimy zahaczyć o jakiś sklep i zjeść śniadanie. A czas leci nieubłaganie. Nowy Sącz, ponownie. Tym razem się zatrzymaliśmy tylko po to, żeby kupić coś do jedzenia, bo tak jak wam wspomniałem wcześniej, ogołociliśmy przez te 2 dni wszystko, co mieliśmy w domu. Nie mieliśmy praktycznie nic do jedzenia, więc nie byliśmy w stanie sobie zrobić kanapeczek, dlatego Justyna poszła po coś do jedzenia na dzisiaj, żebyśmy mieli na resztę trasy. Jeżeli będziecie jechali do Nowego Sącza, to polecam, zdecydowanie polecam tą trasę na Nowy Wiśnicz, od Bochni na Nowy Wiśnicz, dlatego że jechaliśmy dużo szybciej niż tą trasą właśnie Nowe Brzesko, co my z tym Nowym Brzeskiem mam? Tą trasą Brzesko-Jurków do Nowego Sącza, dużo lepiej jechać przez Nowy Wiśnicz, na pewno jest fajniejsza trasa, przyjemniejsza, lepsze, ładniejsze widoki i fajniejsze zakręty i tak jak wspomniałem, nie ma tirów. Jeżeli chodzi o dzisiejszą jazdę, moi drodzy, nie wiem czy to faktycznie było to, już teraz wiedziałem, że to było jakieś takie przeczucie, ale w poniedziałek, kiedy wyruszaliśmy, jechałem jakiś taki niespokojny, jakoś taki byłem pospinany strasznie, ta trasa mnie jakoś strasznie stresowała, natomiast dzisiaj, jak już wiem, że na pewno wszystko zabraliśmy, to jadę jakiś taki bardziej rozluźniony. Nie wiem, czy kwestia tego właśnie, że dzisiaj jestem spokojniejszy, bo wiem, że wszystko mam, czy tego, że 2 dni temu mieliśmy faktycznie jakąś taką grubszą rozgrzewkę i teraz jedziemy zupełnie inaczej. Coś się zmieniło, moje nastawienie jest zupełnie inne, czuję się dużo swobodniejszy, dlatego kierujemy się w stronę granicy i za chwileczkę lecimy dalej. Aha, jeszcze jedno, pierwsza usterka tego dnia podczas tej wyjazdy. Złamał się Justynce z uchwyt do mocowania ładowarki USB, ale już ogarnęliśmy, znaczy ja ogarnąłem, naprawiliśmy. Wczorajszy dzień poświęciliśmy w pełni na analizę sytuacji, naszych możliwości oraz omówienie różnych opcji. No bo z 14-dniowego urlopu na chwilę obecną straciliśmy zaledwie 2 dni i trochę pieniędzy. Justynka jeszcze spała, a ja już z nosem w mapach obmyślałem nowy plan. A w zasadzie plany, żeby było nad czym dyskutować. Może Irlandia. Nasze odwieczne marzenie.
Nie ma szans. Czasowo może i by się udało zmieścić, ale przypominamy sobie, że nie mamy paszportów, a i cenowo budżet nam się nie zamknie. Może powłóczyć się po europejskich przełęczach. Grossglockner, Stelvio, kolejne marzenie. Też musi poczekać. Znowu kwestia budżetu. Jednak Europa Zachodnia jest cholernie droga. Musielibyśmy skrócić wyjazd do tygodnia. No to może 3 republiki nadbałtyckie. Nierozerwalne postsowieckie trojaczki. Litwa, Łotwa, Estonia. Mnie osobiście ciągnie bardzo do Łotwy, którą pokochałem, i do Estonii, w której jeszcze nie byliśmy. Ale Justynka uświadamia mi, że byliśmy na Litwie i Łotwie stosunkowo niedawno samochodem. Z jednej strony ciągnie mnie bardzo, aby podczas jednego wyjazdu zaliczyć 3 stolice do mojego projektu Europa. Z drugiej, może to jest racja, żeby jeszcze poczekać, żeby wspomnienia trochę okrzepły. Z tego samego powodu odpada chwilowo Rumunia. Nie chcę tam jechać rok po roku. Między innymi dlatego, żeby wam, naszym widzom, się nie znudził ten kraj. Przyjemności, a Rumunia zdecydowanie jest przyjemnością, trzeba sobie dozować. No to może jednak jedźmy do tej Bułgarii. Jak sobie pomyślę, że znowu mam zrobić te 445 km, które zrobiłem już 2 razy 2 dni wcześniej, to aż mam drgawki i odruch wymiotny. Jednak teraz, gdy piszę te teksty, wiem, że podjęliśmy dobrą decyzję. Bułgaria była strzałem w dziesiątkę, ale nie będę teraz zdradzał wszystkiego. Wystarczy, że powiem, iż w mojej ocenie warto będzie czekać na kolejne filmy z tej serii. Może nie ze względu na wysoki poziom techniczny i montaż, ale na widoki, zabytki, miejsca, ludzi i klimat. Wspaniały klimat. Ale o tym wszystkim przekonacie się w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Co prawda ten kierunek wyjazdów wymaga teraz drobnych modyfikacji. Nie możemy przeciągnąć urlopu, więc konieczne jest skrócenie wyprawy o 2 dni. Jednak tragedii nie ma. Nie pojedziemy do Warny. Z jednej strony bardzo chciałbym wreszcie dojechać do Morza Czarnego, z drugiej te 2 dni w Warnie i tak były naciągane i nie mieliśmy tam nic konkretnego zaplanowanego. W zasadzie celem było tylko dotarcie do morza. To możemy sobie spokojnie odpuścić. Zresztą, godzinę później już miałem przygotowany plan na drugą, 2-tygodniową bułgarską eskapadę. Ja jestem jakiś dziwny. Wystarczy mi podać kierunek i hasło, można by tam pojechać. A trybiki w mojej głowie już zaczynają się obracać na najwyższych obrotach i w zasadzie nie myślę o niczym innym, dopóki nie ułożę nowej trasy, która będzie leżała na półce na kiedyś. Przygotowanie wstępnego planu zajmuje mi zazwyczaj od godziny do powiedzmy 2 dni. Dajcie znać w komentarzach, czy macie podobnie. Napiszcie, jak wygląda wasz proces planowania urlopowych wojaży. Moi drodzy, drugi postój na naszej trasie. W zasadzie pierwszy poważniejszy postój, nie liczę tych postojów w Polsce. Pierwszy większy postój poza granicami Polski. Zjedliśmy sobie przed chwilą drugie śniadanko zabrane z Polski. W zasadzie kupione w Polsce właśnie podczas tamtego postoju, ale pieprze. Ale słuchajcie, jestem zmęczony. Jest mi gorąco, wiem, że miałem tego nie być, ale jest mi duszno, gorąco. Generalnie pogoda do jazdy jest fajna. Do jazdy jest fajna dlatego, że jest słońce za chmurami. Temperatura takie odczuwalne, myślę 26-27 stopni. Ale jest parno, jest wilgotno. Widać, że gdzieś tam chciałby deszcz spaść, ale jakoś nie może. I oby tak pozostało do wieczora. Natomiast no, jeżeli się jedzie, to jest całkiem fajnie, bo owiewa nas wiaterek, natomiast w momencie, kiedy się zatrzymamy chociaż na chwilę, to nie wiem, czy to widać na filmie, ale po prostu się ze mnie leje. Momentalnie się wystarczyło zatrzymać, ale tak jak mówię, nie z gorąca jako takiego, nie z temperatury, ale właśnie z tego zaduchu, z tego braku tlenu, powietrza, nie wiem jak to nazwać. Wiecie, o co mi chodzi. Dobrze, szybkie śniadanko zjedzone, drugie szybkie śniadanko zjedzone.
Teraz tankujemy, odpoczęliśmy chwilę, porozciągaliśmy wszystko, co mieliśmy rozciągnąć. Lecimy dalej, zostało nam jeszcze niecałe 300 km do celu. Na razie jedzie się nieźle, pomimo tego, że powoli zaczynają się godziny szczytu i ten ruch się wzmógł, to co widać na drodze. Natomiast jedzie się całkiem spoko, całkiem nieźle. O dziwo granicę rumuńską pokonujemy błyskawicznie, bez większego postoju, to nam trochę ratuje plan. Ale cóż z tego, skoro w Oradei trafiamy na koszmarny korek i znowu tracimy czas. W dodatku, opuszczając Oradeę, na horyzoncie ukazują się bardzo, ale to bardzo niepokojące chmury. W zasadzie ciężko mówić o chmurach, gdy niebo przybiera atramentowo-czarną barwę. Zatrzymaliśmy się, aby ubrać kondony. Jednak zrezygnowaliśmy z osłon na buty i rękawice. Wychodzimy z założenia, że jak się zacznie ulewa, to zdążymy się zatrzymać i szybko uzupełnimy braki w odzieży. Oczywiście, gdy zaczęło lać, to nie było gdzie się zatrzymać, a potem to już w zasadzie nie było po co. Lało tak bardzo, że jazda szybciej niż 80 km na godzinę to już była brawura, a będąc na środku autostrady musieliśmy kontynuować jazdę. Jak bardzo lało, może uświadomić Wam fakt, że po prześledzeniu radarów pogodowych okazało się, że jechaliśmy przez tą samą chmurę, która 2 dni później spowodowała zalanie łodzi. Dolało nam przeokrutnie, przemokło wszystko, co mieliśmy na sobie, ale o tym opowiem Wam w filmie za tydzień. Z drugiej strony, może to i dobrze, że nasza wyprawa opóźniła się o 2 dni. W przeciwnym razie, z tą ulewą musielibyśmy się zmierzyć w górach w drodze do Wielkiego Tyrnowa. Z dwojga złego. Do Temeszwaru dotarliśmy po 14 godzinach podróży. Jeszcze tylko musieliśmy znaleźć nasze mieszkanie, wymyślić co zjeść na kolację, ogarnąć mokre ciuchy, wymyć się i już o 1:00 nad ranem można się było położyć spać. A jutro idziemy zwiedzać to ciekawe miasto. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. September. What do you mean it's forever?